Witam dwie osoby. Dzisiaj niestandardowo, bo jesteśmy w terenie blisko Fundao. 20 gdzieś 5 minut, pół godziny od nas, a 20 minut od Fundao. Znajomi tu składają ofertę na farmę. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Prawie 4 hektary. I o dziwo, w środku pola, zobaczcie, jestem w środku pola. Full zasięg 5G. Dziwne. Dziwne, może nie dziwne. Witaj, Grzegorzu. Witam. Zobaczcie, taka działeczka, ten las, działka. Witam. Bardzo dużo wody jest. Teraz wszędzie wody brakuje. Witam. Wszędzie wody brakuje, a tutaj wody jest naprawdę dużo. Podejrzewam, że zimą może być aż za dużo. Są takie tarasy do zrobienia, do posadzenia trawki, drzewek. Jest trochę oliwek. I cena chyba jest ta farma wystawiona za 70 coś tysięcy. Ale oczywiście tutaj 20% od razu w dół z ofertą. I wtedy się, powiedzmy, targować można. Życzę sukcesów, dziękuję bardzo, pozdrawiamy. Pozdrawiam Inka. Tutaj widzę, że ten farmer, co to miał, to posiał po prostu, żeby pewnie to nie zarastało, posiał kukurydzę i fasola. Fasola z kukurydzą tu jest. Także znajomi składają na to ofertę. Wiadomo. Raczej chyba będzie zaakceptowana, bo dużo osób odrzuca to, że jakby brakuje tu trochę drzewek i jest to taki projekt do zrobienia. A oni to biorą jakby na dłuższy termin, żeby przez ileś lat to robić. Na początku domek zrobić, później coś tam. Także ich to nie przeraża. Pozdrowienia z Kozielca koło Bydgoszczy. Pozdrawiam Was. Ich to nie przeraża, oni to chcą na dłużej, także prawdopodobnie się dogadają z tym farmerem, żeby on sobie tu dalej to obrabiał, żeby to nie zarastało. I powiedzmy, bo często tak tu się można dogadać z farmerami, żeby oni dalej sobie to obrabiali, brali za darmo po prostu, czy nawet coś Wam tam dadzą z tego. I przynajmniej to nie zarasta jakimiś chwastami. Siemano. Zobaczcie, wszystko to jest do tych 4 hektarów. Tam jest ten domek i tutaj w Fundao jest dużo łatwiej o wszystkie jakieś pozwolenia. Nie ma problemów tutaj. To jest bardziej na uboczu. Nie ma problemu z pozwoleniami. Tam jest lasek. Tam są oliwki za domkiem. Tutaj jest taki duży staw. Poczekajcie, muszę tam jakoś przejść. Tam. Także to można gdzieś za, podejrzewam, 65-70 tysięcy, takie 4-hektarowe coś z domkiem tutaj spokojnie kupić teraz. Gdzie jeszcze rok temu może by za 50 kupił. Także ceny tu idą bardzo do góry. W ciągu roku wszystko poszło z 20 tysięcy do góry. 15-20 tysięcy spokojnie do góry poszło. Także ceny tu tak samo idą jak było w Polsce w latach 90. i przykładowo jakie ceny są teraz. Tutaj za 30 lat naprawdę już prawdopodobnie nie będzie w euro, tak, to są euro. Mówimy 65-70 tysięcy euro za 4 hektary. Tutaj zobaczcie,
piękna figa rośnie. Teraz jest sezon na figi. Zielone, takie fioletowe, ale pyszne są. To są figi. I one już nawet usychają tutaj. Ale są bardzo, bardzo pyszne. Zobaczcie jaka figa. Prosto z drzewa. Słodziutka, poczekajcie. O, tak wygląda w środku. Ale jest pyszna, naprawdę. Jest słodziutka. Mówię wam, jak cukiereczek. I są różne odmiany tych fig tutaj. Pozdrawiam, pozdrawiam. Zobaczcie, i wszędzie w Portugalii macie te głazy. Tu jest fajnie, zobaczcie. Macie taki kawałek tu z głazami. O. Tu są głazy, zobaczcie. Tu można bar zrobić. Dach skończony, tak, dach skończony. Zostały tylko rynny, ale dach jest skończony. Zobaczcie, barek, tu pyk. Jakieś miejsce, jakiś taki tarasik do jogi czy coś. I tu jest pierwszy pojemnik, taki zbiornik całoroczny. Wypływa źródełko. Zimą tu się pewnie przelewa. Zobaczcie, tu jest wielki taki kamieniami obłożony rzęsa, czyli jest czysta woda. I widać, że tam się przelewa na pole. Czyli tu zimą na pewno jest opór wody. Cały rok. O tej porze musicie wiedzieć, że o tej porze, jeżeli teraz macie wodę, to znaczy, że ta woda tu jest cały rok. Bo teraz nawet rzeki tu w Portugalii wysychają. Także tu jest piękny taki kawałek z kamieniami. Tu są takie tarasy, to wszystko, te tarasy do domku, tam aż do tego sadu, to wszystko należy do tego. Halo, pozdrawiam. Tam idą znajomi z Gosią. Nie będę dokładnie mówił, gdzie to jest, bo oni raczej na razie chcą zostać, żeby to zostało prywatnie, dopóki nie zostanie zaakceptowana oferta. Ale zobaczcie, no te kamienie super, daje to uroku. I tam jest taki, tam gdzie te drzewa jest taki ogromny staw, też całoroczny. Tam później z drugiej strony jest taka wielka studnia, na pewno do wyczyszczenia, bo tak samo jak u nas nie ma tego muru do góry, czyli ta studnia na pewno jest do wyczyszczenia. I zobaczcie, środek niczego, zobaczcie, w środku sadu, tam góry pomiędzy Fundao tym i jest tu 5G zasięg. Mogę z wami rozmawiać normalnie, swobodnie. Zobaczcie, następny głaz, taki wielki. Hej, jak oceniasz imię Kalinka? Kalinka. Kakalinka, kakaja. Była taka piosenka kiedyś rosyjska. Kalinka, 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 kaja. Pewnie się teraz... Sorry, nie chcę, żeby się komuś źle skojarzyło. Jak daleko jest ta działka od ciebie? Ta działka jest ode mnie z 30 minut. No pół godzinki. Pół godzinki. Dobre położenie, no bo jest bardzo blisko do tej takiej głównej jakby dwupasmowej drogi, która idzie z Fundao do Castello, do Covili. To jest bardzo dobre, bo stąd jest gdzieś z 20 minut do tej drogi. Także wszystkie materiały budowlane, coś w Fundao jest pełno hurtowni. Także położenie jest super. Powiedziałbym, że lepsze od naszego. Na pewno działka, no, duży potencjał ma, ale dużo tu trzeba też te tarasy zadbać, jeżeli się chce po kolei, powiedzmy, tak jak tu przy domu. Zobaczcie ten tarasek, no wiadomo, chcielibyście tu trawkę, to trzeba to zrobić. Teraz jest to zaorane wszystko za ten. Tutaj są oliwki. Tu są oliwki, zobaczcie. Tu też by trzeba było to ładnie wyrównać, traweczkę. Ale mówię, to jest projekt. To jest projekt do zrobienia. Ale jest pięknie. Zobaczcie, jest lasek za domkiem. I najlepsze, że tam jest sad czereśni i sad brzoskwiń.
I nie jest to ani, można na pewno sobie tam pozrywać parę tych brzoskwinek i ten. Już widać, że zebrane są. Zobaczcie, tu jest ten domek, dach do robienia. Tu na pewno trzeba wystąpić o projekt, ale spokojnie pozwolenie tutaj dostajecie, żeby to podwyższyć, zwiększyć, coś zrobić. Da się wszystko tu zrobić. Także znajomi tu jakiegoś kampera będą kupować, żeby sobie przyjeżdżać, a powoli jakąś firmę wezmą, będą po prostu to robić, remontować. Tu sobie taki tarasek przed domem zrobią. No widoki są piękne, naprawdę. W oddali tam widać wzgórza, z tyłu są góry. Zobaczcie. Tam z tyłu są góry, tam na tych górach tam jest nowo zasadzony las, bo był pożar i się spaliło. No tu jest w miarę, nie ma takiego zagrożenia, tu jest w miarę wszystko czyste. Tu jest tylko taki mały lasek, ale to tylko taki mały, także nie ma jakiegoś dużego zagrożenia tutaj. Jak daleko? Hej. O, tu następna figa rośnie, tylko że już widać, ktoś tą figę całą zebrał, bo nie ma owoców. Tutaj taka duża figa. Ale już nie ma ani jednego owoca, czyli ktoś to zebrał. Słuchajcie, a u nas, co się dzieje u nas? U nas dach skończony, zostały tylko rynny. Został teraz domek do pomalowania na zewnątrz. Później ewentualnie tam już taras można robić. A teraz ja i Li zebraliśmy się za podłogę w środku. Także zaczęliśmy robić podłogę. Połowa tej podłogi już jest. Pozdrawiam Szwecję. Salam from Indonesia. Hello Indonezja. Także słuchajcie, podłoga w połowie, już kafelki są zrobione. W poniedziałek ruszamy z drugą połową, to znaczy jeszcze nie ruszamy, bo wyczyścimy tą drugą połowę. Tam musimy położyć fugi, dociąć jakby przy oknach, przy tym, także troszkę jeszcze zostało. W poniedziałek muszę jechać, bo trochę mało kleju, z 2 worki kleju trzeba dokupić, trzeba mikser dokupić, bo mieszaliśmy w betoniarce. Daje rady, ale fugi na pewno w betoniarce nie damy rady wymieszać, czyli trzeba ten mikser kupić. Jakąś wiertarkę większą z tym. No i muszę dokupić kleju, coś tam, parę rzeczy muszę dokupić, czyli w poniedziałek ja z rana Li będzie tam już przygotowywał pod dalszą część tej podłogi. I powinniśmy do końca tygodnia podłogę zamknąć. Temat podłogi. Także dach jest, podłoga jest i spokojnie będzie, jesteśmy przygotowani. Jakieś piwko, coś. I spokojnie jesteśmy przygotowani do zimy, bo jak zima będzie spokojnie, można sobie, jesteśmy przygotowani. Jest zaizolowane w środku, okna, drzwi są, dach jest szczelny, izolację się zrobi. Już sam ten dach, to co jest zrobione, to już w domku jest super. Rano przychodzicie, jest fajnie cieplutko, pomimo że jest w nocy już zimno. Zimno, około 20 stopni zimno. Czy wielu Polaków kupiło działki w Twojej okolicy? Nie. Znam tam powiedzmy jedną starszą parą, która jest tu już bardzo długo, bo oni są chyba z 20 lat w Portugalii, taka starsza para. A tak bardzo dużo tu poznajemy ostatnio Polaków, którzy tu właśnie przyjeżdżają, bo usłyszeli właśnie, oglądają podróżowanie, oglądają nas i jakby ten cały rynek, bardzo dużo osób zauważyło Portugalię, że tu jest tanio, bo naprawdę można działki dalej, no tak jak mówiłem, ceny rosną do góry z roku na rok, ale w zależności czego się szuka, powiedzmy od 30 000 można wzwyż do 60, do 100 jeszcze działki spokojnie, mówimy o euro oczywiście, działki kupić. Ale przykładowo, tak jak my kupiliśmy
udało nam się kupić za 35 000 te 2 hektary. No teraz bez 55 byśmy pewnie nie mogli podchodzić do tego. Spokojnie, a to co my zrobiliśmy już, to my spokojnie na dzień dzisiejszy tę działkę sprzedajemy za 100. Także widzicie, to jest naprawdę tutaj bardzo dużo obcokrajowców, Anglików robi tak. No Anglicy się trochę wysypał ten rynek angielski, bo Brexit, ale bardzo dużo osób właśnie robi te takie tak zwane flipy, po angielsku to się nazywa, że kupują mały remoncik i kupili za 30, za 40 i sprzedają za 100, za 150, tak? Bo zrobili dach, zrobili coś tam. Bardzo dużo osób tak tutaj, którzy handlują, robią. Ktoś tu mi spamuje z Indonezji, trzeba go wykikować. Pozdrawiam z Niemiec, pozdrawiam Ewa z Niemiec. Bo jakby tutaj Portugalia nam pokazuje Polskę z lat 90., czyli tu się opłaca teraz kupować i sprzedawać, jeżeli ma się kapitał, trzymać, sprzedać za 20-30 lat z bardzo dużym zyskiem. Ja każdemu Portugalczykowi mówię, masz pieniądze, kupuj ziemię, bo na przykładzie Polski mogę wam powiedzieć, że ta ziemia będzie warta za 20-30 lat dużo pieniędzy tutaj. To i tak dziwne, że ta cena jest jeszcze tak niska, pomimo że oni już mają euro. I co jest zadziwiająco, bardzo dużo rzeczy, powiedzmy supermarkety mają wysokie ceny, tak, wyższe, porównywalne do Europy całej, do Anglii, nawet do Europy, do Polski, ale dużo rzeczy dalej jakby trzyma tą niską cenę. Restauracje lokalne bardzo niskie, za 20 euro 2 osoby mogą tutaj spokojnie zjeść jeszcze w lokalnych restauracjach. Gdzieś tam w mieście wyższych, tak, 40-50 euro za powiedzmy to już jest normalka, ale w lokalnych można spokojnie za 20 euro bardzo dobry obiad zjeść, co jest bardzo niską cenę, bo to jest co, 80 zł i to mówimy z deserem, z kawą i czasami z piwem. Także 20 euro, 25 euro to jest bardzo niska cena. I to jest fajne, że tu nigdzie nie ma takiego, że to jest turystyczne miejsce, bo dalej kawę kupicie za 90 eurocentów, czy za euro kupicie kawę i piwo tak samo też za euro 20 kupicie. Nieważne, czy turystyczne, czy nieturystyczne miejsce. Czy twój pomocnik przy remoncie dachu jest jeszcze? Tak, Lee jeszcze jest. Ostatni tydzień. Pomaga mi z podłogą. Skończyliśmy dach. Pomaga mi z podłogą i się rozstajemy. Także fajnie, bo ta gruba robota zrobiona. Pomógł mi to ogarnąć. Oczywiście to nie jest tak, że on mi pomaga za darmo, bo ja mu płacę. Także to nie jest taka, wiecie, do końca pomoc charytatywna. Tylko jakby powiedzmy za to, że oni u nas zostają, plus mu tam płacę stawkę tygodniową, to on mi jakby pomaga. Słuchajcie, na pewno sam bym tego dachu nie ogarnął, za dużo by było to i ta podłoga też. Dlatego jest fajnie, że Lee przyjechał i pomaga mi. Bo jak będzie podłoga, też możemy już wstawić tą kozę na drewno, także na zimę. Tu jakby jest fajnie, bo jest wielka różnica. Musicie wiedzieć, że te pasmo górskie tutaj, tak? To za mną, tu Sierra de Estrella. Już za tym pasmem górskim jest zupełnie inne temperatury. Prawdopodobnie centralne byście już tam musieli mieć. Po tej stronie gór, tutaj centralne, uwierzcie mi, nie jest wymagane, bo 0 stopni zimą to jest maks. Może -1. I to mówimy 2 miesiące jest takie zimniejsze, czyli spokojnie ten kominek na mój domek wystarczy. Ja tam nie muszę żadnego centralnego mieć, nic takiego. A w razie W to się wstawi jakieś takie ogrzewanie nadmuchowe. Nie ma problemu. Jakby nie wystarczył kominek, ale no spokojnie. Tutaj znam ludzi, bardzo dużo znajomych mamy Anglików, Holendrów i mają właśnie
i mają tylko kominek i spokojnie to im wystarcza. Fajnie widzieć, że coraz więcej osób na tych live'ach jest, także pozdrawiam wszystkich nowych widzów, którzy są pierwszy raz i dziękuję za subskrypcję, za lajki, za komentowanie. Widzę, że znowu jakiś spamer tutaj, ok, dziękujemy panu. Spamerów zaraz usuwamy. A jakie przemyślenia co do przyszłości Portugalii, rozwoju gospodarczego, opieki zdrowotnej, dostępu? Nie zajmuję się tym wcale. Nie zajmuję się polityką, nie oglądam telewizji, nie mam telewizora. W Anglii jeszcze mieliśmy telewizor, oglądaliśmy może czasami jakiś YouTube, jakiś film. Tu nie mam telewizora, może nie uwierzycie, ale nie mam telewizora już od stycznia, tak? Czyli nie mamy w ogóle telewizora, nie oglądamy, nie ma czasu na to. Czasami w komputerze włączymy jakiś film i to wszystko. Ale już też ostatnio to praktycznie w ogóle, bo cały czas albo ja pracujemy, robimy, ostatnio projekt za projektem, jak zauważyliście. Jesteśmy już zmęczeni, także będziemy na pewno po tej podłodze, po tym dachu troszkę odsopniemy, troszkę odpoczniemy, bo troszkę tego troszkę za dużo, troszkę trzeba odpocząć. Trzeba ten, wiecie, tak zwany balans zachować. Także na pewno sobie troszkę odpoczniemy. Ja to mówię odpoczynek, nie znam takiego słowa jak odpoczynek. No, zwolnimy, tak? Zwolnimy z tymi projektami. Muszę wziąć te kluczyki, bo ich zapomnę. Ale tak, nie ma czasu, żeby telewizja, a już w ogóle gospodarka, polityka. Słuchajcie, na tych wioskach ludzie żyją sobie sami, coś tam hodują, nikt tu się raczej... Wiadomo, że my tak nie znamy języka, nie zagłębiamy się, dlatego też o tym nie słyszymy. Na pewno lokalni, wiadomo, to tak jak wszędzie, coś tam się pewnie zajmują tą polityką, ale my trzymamy się od polityki z daleka. Piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania. Felix, pozdrawiam Felix. Hej Kamil, a jak się ma Portugalia do Fit for? Jak takie stare rudery będą traktowane? Właśnie nie słyszałem tu o żadnych tych. Tak, w Anglii to idzie pełną parą. No z tego co piszecie, to w Polsce też, że to przystosowanie termiczne, jakieś tam bariery, tak, unijne. Tu jeszcze o tym nie słychać, bo z tego co ja tylko wiem, tutaj jakby nikt nie podskakuje tu do farmerów, do rolników, do tych wszystkich, bo Portugalia jest ma bardzo małą ludność i duża część tej ludności to jest po prostu ubocza, tak? Nie mówimy duże miasta jak Lizbona, Porto, tylko te tutaj części takie mało zamieszkane i oni się z nimi liczą i raczej nie starają się ich wkurzyć, także nie słyszałem o żadnych na razie. Poza tym przy tych temperaturach ja nie wiem, jakie tu mogłyby być wymogi ocieplenia. To co ja zrobię w domku, czyli niby to co mówisz rudera, ale ta rudera z kamienia ma bardzo dobrą jakby termoizolację, bo latem jest tam fajnie chłodno, zimą jest ciepło przez ten kamień, a teraz jeszcze jak ja naprawiłem ten dach, zaizoluję go od środka setką, w środku zaizoluję jeszcze no to ja tam przy takich temperaturach spełniam normy razy 10 chyba. Fajna miejscowa, ale zarobki. No ale tu się nie przyjeżdża dla zarobków, ja tu nie przyjechałem dla zarobków, ja tu jestem na emeryturze już, także wiecie, ja nie będę wam mówił co, jak, gdzie, dlaczego, z czym, ale ja tu jestem już na emeryturze. My jesteśmy tu, nie przyjechaliśmy tu na zarobek, tak? Otwieramy jakiś mały biznesik, nie jakiś taki hardkorowy, żeby, wiecie, robić z tego nie wiadomo co. Jakieś tam pieniądze zarobić, ale na pewno nie pracować dla nikogo. Ja tu nie przyjechałem pracować dla nikogo, ja tu przyjechałem, wiecie, dubać dla siebie, otworzyć mały biznesik. Ile ma twój domek? No ten domek jest na pewno z lat 50. 1950 to są lata, czyli
chyba jakoś rok po 50, tam chyba była jakaś taka data, 50 któryś. Czyli on tam, widzicie, ma spokojnie te 80, tak, lat, może 70, tak? Większość tych domów tu jest tak wybudowana przed latami 50 albo po latach tych, jakoś po 50 którymś zaraz. Mówię tylko, jak to jest w Polsce czy w Niemczech. No tak, to nie chodzi nawet chyba Polska, Niemcy, tylko to chodzi, że to są jakieś tam wymogi Unii Europejskiej, nie? Te jakieś tam standardy izolacji, coś takiego, bo nawet nie, bo Anglia już nie jest w Unii Europejskiej, a też wprowadza te standardy właśnie izolacyjne jakieś. I jeżeli nie spełnicie w Anglii tych klasy A, B jakieś tam, no to też będziecie mieli problemy, jakieś tam podatki, nie wiadomo co. Pozdrawiam z Douro. Pozdrawiam, Maciek. W Polsce też są budynki z kamienia. No tak, na pewno, starsze budynki, bo tak, ja w Polsce, nasza babcia miała taki budynek właśnie i też miał mury takie półmetrowe i tam też tak samo latem nawet 40 stopni jak było, tam było fajnie chłodno. Te budynki kiedyś dużo lepiej budowali i już wtedy, tyle lat temu, te budynki budowali, wiecie, z grubego tego i miały te przestrzenie też w środku, nie? Ja podejrzewam, że dużo budynków się teraz gorzej buduje niż kiedyś budowano. No chociaż wydaje mi się, że ten standard budowy w Polsce raczej też jest dobry z tymi z izolacjami, z tym wszystkim. No na pewno dużo lepszy niż w Anglii. Jednak my potrafimy, jak chcemy, budować dobre budynki z dobrą izolacją. Ekipa gdzieś tam chodzi, zwiedza. Zobaczcie, to wszystko co widzicie, tam domek, tutaj lasek, to wszystko jest, tutaj należy do tego. Aż tam do tego sadu w odległości. Ten lasek, to wszystko. Widzisz, ty tam szambo robisz bez problemu, a w Polsce musisz mieć zezwolenie. No tak, no. Ale tu to też przychodzi. Tu też już zaczynają coraz bardziej wtykać właśnie te swoje przepisy. Już coraz bardziej tak, to co jeszcze 5 lat temu można było, już coraz bardziej nie można. Na przykład studnie głębinowe, tak? Już nie jest tak łatwo sobie kopać studnię głębinową, kiedyś bez zezwolenia, teraz już ze zezwoleniem, tylko w specjalne firmy w Portugalii. Wiadomo, gdzieś tam na uboczu może sobie zrobisz, ale nie dosyć tego, ostatnio no, nawet nie chcą już dawać pozwoleń na te studnie głębinowe. Musisz spełnić parę warunków, musisz być na uboczu, jeżeli jesteś za blisko jakichś głównych przyłączy, to raczej nie dostaniesz, no bo chcą, żebyś się przyłączył do głównego złącza, bo powiedzą, że jest za dużo tych studni głębinowych w okolicy i takie inne. Także albo nie dostaniesz pozwolenia, a pozwolenie musisz mieć na studnię głębinową. Z szambem to też tak nie jest, bo szambo też już nie możesz sobie tu wykopać na zasadzie te szambo, co ja mam, to patrzcie na to, że to jest szambo kupione z hurtowni, tak? I to jest szambo gotowe, które spełnia normy. Ja nie mogłem sobie wykopać takiego szamba jak kiedyś, że dziura w ziemi, cegłówki i tego, bo to już jest niepozwolone. Ja musiałem te szambo, tylko dlatego mogłem to zrobić, bo te szambo było kupione normalnie, jest gotowe takie z tego tworzywa, tak? One ma tam przegrody, jakieś standardy bio, to jest to szambo bio, tak? I one musi mieć ten system filtracji też i to wszystko musi być. Jeżeli ja bym tego nie miał, ktoś by kontrola wpadła, no to też tu już nie można sobie takich szamb kopać. No bo ja właśnie tego szamba nie wykopałem sobie dziury i jest szambo, tylko to jest szambo wkopane gotowe. To jest szambo takie, wiecie, plastikowe.
Quintet Duro. No właśnie tak się zastanawiam. Klimat fajny, ceny przystępne, ale żyć z czegoś trzeba. Na emeryturze ok, ale to młodzi pracują na standard tego życia. Młodzi pracują na standard tego życia. Nie wiem, nie będę się zagłębiał, naprawdę. Nie męcz mnie, nie cierpię takich tematów. Ja tam na siebie zarobiłem, nikt na mnie nie pracuje. Młodzi, starzy, tacy, tam, owacy, nie wiem. Będzie dobrze, jak będą w ogóle emerytury za ileś lat, jak wszystkiego nie przebomblą. Dlatego widzicie, ja się nie zagłębiam w politykę, bo ja nie mogę dyskutować o polityce, bo zaraz mnie to za bardzo porusza. Dlatego o tym nie rozmawiam, nie wciskam się w te tematy. O, zobaczcie, kto tu przyszedł. Skubi, co o tym myślisz? Wypowiedz się, o tym myślisz. Powiedz im, co o tym myślisz. Co myślisz o polityce? Powiedz. Widzicie? Pokazał wam, co myśli o polityce. Tu wiecie, jak jesteś zajęty jednym projektem, drugim, żyjesz, robisz, to nie masz czasu na jakieś tam myślenie o tym czy o tamtym. Z reguły, no wiadomo, jeżeli coś cię personalnie nie dotyka, no to po to uciekłeś tutaj, żeby właśnie z daleka być od takich rzeczy, które się dzieją właśnie w dużych miastach, w Anglii. Tu jesteś na uboczu, ludzie żyją tu swoim życiem. Nikt się im tak za bardzo tutaj nie wbija, bo się liczą z ich zdaniem. Także mają te swoje festyny, zabawę i jakoś to życie tutaj płynie sobie powoli. Zupełnie jakby jest inne tempo życia, inne tak, piękne krajobrazy. Słoneczko świeci. Tak samo tutaj w domu się nie spędza czasu. No dom to jest dom, dlatego nie potrzebuję tego na przykład ja dużego domu. My jesteśmy tymi minimalistami, nie potrzebujemy wielkiego domu, willi, bo większość czasu spędza się poza domem. 2 miesiące tylko się spędza powiedzmy w domu, a całą resztę spędza się poza domem. Dlatego warto sobie na zewnątrz tą kuchnię polową wybudować, to, tamto. I tyle, nie? I cała większość czasu to przygotowanie, wiecie, żeby fajnie było na zewnątrz. Ok, idziemy już do wyjścia, zbieramy się. Gosia, przywitaj się. Halo, Halo, dzień dobry. dzień dobry. Skubi na plecach. Skubi. O. Skąd nagrywam? Nagrywam... Z tajemnicy. Tak, nie mogę powiedzieć dokładnie gdzie, no ale blisko Fundao powiedzmy, tak? Blisko Fundao. I tak to zostawimy. Jeszcze właściciele, wiecie, nie dostali akceptacji, także nie możemy powiedzieć gdzie. Możemy powiedzieć, że koło Fundao. Tak. Koło Fundao, tak. Między nami a Fundao. Także macie jakieś 100 km². Kiedy byłeś w Polsce ostatni raz? Cześć mama, pozdrawiam mamę. Kiedy byłeś w Polsce ostatni raz? Ostatni raz w Polsce... Każą mi iść. Ostatni raz w Polsce byłem wydaje mi się, że to lata temu, a byliśmy przecież chyba od sierpnia do października jakoś. Bo załatwialiśmy paszporty polskie, załatwialiśmy dokumenty i to był taki najdłuższy nasz pobyt chyba od, że tak powiem, 18 lat, co byliśmy w Anglii. To był najdłuższy nasz pobyt w Polsce, 2 miesiące. No a teraz to nie wiem, raczej szybko się nie wybierzemy. Mariusz Gapa. Cześć Mariusz, pozdrawiam. Mariusz, kuzyn, cześć. Pozdrawiamy Czuchów, pozdrawiam całą rodzinę Gapów. Zapisałem się do twojego kanału. Dzięki, Alex.
Także myślę, że teraz, bo ci co nie wiedzą, to jestem właśnie z Człuchowa. Takie piękne miasto w województwie pomorskim, dużo jezior. Warto przyjechać nad jeziora. Teraz tam z tego co widziałem, to dużo rzeczy poremontowali, porobili na kampery, na coś. Także tam jezioro Rychnowskie, bardzo fajne, żeby przyjechać, odpocząć nad jeziorem. Widzicie, już od razu reklamuję moje miasto. I oczywiście, jak ktoś lubi tematykę na przykład jasnowidzenia, to może przyjechać, może jasnowidza spotkacie Jackowskiego, bo powiedziałbym, Człuchów jest też znany z pana Krzysztofa Jackowskiego. Pozdrawiam. Poczekajcie, bo muszę iść do cienia, bo nie widzę napisów w tym pełnym słońcu. Ja w klapeczkach po tych jeżynach, au, boli strasznie. Witam, tak się domyśliłem, po tym chcę. Kamil, masz tam jak na wakacjach, to gdzie na urlop pojedziesz? No właśnie, raczej na urlop nigdzie nie pojedziemy, raczej spędzimy tutaj odpoczynek. Mówię o odpoczynku takim, że po prostu nic nie będziemy aż tak pracować, a jeżeli będziemy chcieli odpocząć, to na pewno pojedziemy nad ocean, bo jest 2 godzinki, jesteśmy nad oceanem i też teraz, bo od dłuższego czasu już jakby utrzymujemy kontakt z kanałem Podróżowanie. Dla tych, co, no na pewno tu wszyscy znają kanał Podróżowanie przez V, ale dla tych, co nie znają, no to wbijajcie na nich kanał, bo oni od dużo lat właśnie mają swój kanał o podróżowaniu kamperem i też kupili działkę. Oni jeszcze ten pomysł nawet kupienia działki w Portugalii mieli jakby przed nami, w tym samym czasie przed nami nawet, i też kupili działkę, tylko że bliżej w stronę oceanu i właśnie teraz w następny weekend do nich jedziemy w piątek, bo już się umawialiśmy od bardzo dawna i jedziemy się spotkać. Ja raczej nie będę nagrywał, bo to jest takie bardziej, powiedzmy, spotkanie, żeby się zapoznać. Nie będę raczej nagrywał, bo odsyłam Was, ktokolwiek nie zna kanału Podróżowanie, to odsyłam Was do ich kanału, i bo oni tam bardzo dużo wywiadów już mają z nimi, bardzo dużo odcinków przez dużo lat, także wszystko się u nich na kanale dowiecie. Niepotrzebne, żebym ja jeszcze raz nagrywał. Może coś nagramy, może zobaczymy jak wyjdzie. Będzie to totalny spontan. Wygląda pięknie. Pozdrowienia z USA. Pozdrawiam USA. Tak, Filip niedługo przyjeżdża z USA właśnie, też mnie odwiedzić. Pozdro Kamil, niech się wiedzie, niech się Wam darzy. Bormów tuż po Airshow. Pozdrawiam Bormów całe. Tak, widziałem, znajomy dzisiaj wklejał właśnie Bormów Airshow. Co roku jest właśnie koniec sierpnia wielki pokaz lotniczy w Bormów. Jak ktoś jest z Anglii, to do Bormów w Dorset. Tam piękna plaża i na plaży jest pokaz lotniczy co roku. Bardzo piękne, stare samoloty, nowe samoloty, jakie chcecie samoloty z II wojny światowej i nowe samoloty. Co roku to jest. Wisconsin, Dallas, Barb. A bodajże Filip jest gdzieś chyba koło okolice Chicago. Nie, Filipa chyba tu nie ma dzisiaj, ale Filip jest gdzieś tam chyba z okolic Chicago. I też chyba tu coś szuka w Portugalii. Także na początku października jakby będzie mnie odwiedzał. My na pewno do Stanów chcemy się wybrać w bardzo długą podróż, bo możliwe, że to będzie taka, nie teraz na pewno, to za ileś lat, ale chcę Stany zjeździć motorem. Także nie będzie... O, Filip, jest Filip. Cześć Filip, pozdrawiam. O wilku mowa, a wilk tuż. Także do Stanów na pewno się wybierzemy i będzie to na pewno dłuższa podróż. Myślę, że rok to minimum.
po Stanach motorem i nawet tego motoru prawdopodobnie nie będę ściągał z Europy, tylko ten motor po prostu kupię tam i później go sprzedam. Taki mam pomysł. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To jeszcze tam powiedzmy jest plan za jakieś 5 lat może. Niech pomyślę, 5-6 lat, tak. Ale to już zalążek jest, bo pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, że nie ma co myśleć na przyszłość. Nie, cel trzeba mieć i do celu trzeba dążyć. Jak ktoś wam wciska, że nie warto mieć celów, nie, to trzeba, bo inaczej nie macie tej wizualizacji, nie macie tego dążenia do czegoś i wiecie, marzenia się spełniają, trzeba tylko o tym myśleć i do tego dążyć. A jak do czegoś nie dążycie, to jak to ma się wydarzyć? Jak o czymś nie myślicie, nie dążycie, nie realizujecie tego. Ja tu się rozpędziłem z wizualizacją i innymi rzeczami, ale to jest, uwierzcie mi, ważne. Żeby mieć ten czysty plan, w którym kierunku podążacie i myśleć o tym i wszystko co robicie, jakby robicie do tego, a nie, że ktoś wam mówi, że nie ma co myśleć o ten. No tak, nie ma się zamęczać co myślami, wiecie, takimi codziennymi, ale taki jakby szerszy plan i założenie trzeba mieć, gdzie, w którym kierunku podążamy, tak, w życiu. Bo bez takiego kierunku i celu, nie wiem, no, wiecie o co mi chodzi. Ja bym nie doszedł tu, gdzie jestem. Jakby te pewne kierunki czasami się same, jeżeli żyjecie na luzie, to po prostu te same kierunki czasami jakby same wypływają, same wam droga podpowiada, że o, to będę, coś tam obejrzycie, coś zrobicie, gdzieś inspirację zaczerpniecie, tak jak na przykład naszą inspiracją dużą było właśnie podróżowanie, że da się rzucić życie, da się wszystko rzucić, da się spełnić to marzenie, że nie trzeba, wiecie, pracować całe swoje życie do 65 lat, tak? Tylko można, jeżeli o tym myślimy, dążymy do tego celu, można ten cel szybciej zrealizować, bo wiecie, ja chcę żyć teraz, a nie 65 lat, to wiecie, jak to jest już ze zdrowiem i ze wszystkim. Dobra, temu panu podziękujemy, bo tu jakieś obraźliwe rzeczy. Plany i cele to podstawa, a już na 100% nie daj sobie wmówić, że bez sensu i się nie uda. Tak, dokładnie. Nie dajcie sobie wmówić, że ktoś wam mówi, nie da się tego zrobić, a to ten, a to źle, a to tamto. Bo takich właśnie specjalistów to jest dużo, którzy nigdy w życiu nic nie zrobili, a wam mówią, że czegoś się nie da, albo coś źle robicie. Wszystko się teraz da, wszystko można zrobić. Wszystko jest powiedzmy, dużo rzeczy, kiedyś tego nie było. Teraz wszystko na YouTubie jest. Jak chcecie, macie jakąś chęć, żeby coś zrobić, to wchodzicie na YouTube, szukacie jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak zrobić kampera i wszystko jest. I wszystko się da. Możecie zostać mechanikami, jeżeli chcecie. Jeżeli chcecie rozebrać silnik w swoim motorze, to go po prostu rozbieracie i tyle. Ja tak zrobiłem. Nie jestem mechanikiem, zrobiłem. Nie jestem murarzem, zrobiłem. Nie jestem dekarzem, zrobiłem dach, tak? Wszystko na początku przeraża i tak trochę ale da się. Wszystko się da zrobić. Tak, no są ludzie, którzy nigdy żadnych szkół nie skończyli, a są milionerami, także trzeba mieć po prostu zapał, chęci. Nie namawiam tu ludzi, żeby szkoły rzucali, ale gdzieś tam jest jakiś zawsze złoty środek po środku. Słuchajcie, nie przedłużam już. Jak macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie. Mamy powiedzmy 5 minut jeszcze. Odpowiem z chęcią na jakiekolwiek męczące was pytanie. Co, dlaczego, jak, z czym. Zobaczcie, ci znajomi, co tutaj teraz składają ofertę na tą, oni są trzeci raz w przeciągu chyba miesiąca. Raz im się nie udało, drugi raz, teraz trzeci raz przyjechali, przylecieli właściwie, wypożyczyli samochód. Ciekawostka, wypożyczenie samochodu chyba na 3 dni, 100 coś euro. I tu całkiem, zobaczcie, to nie jest jakiś tam, to jest taki samochód, mówimy, Mercedesa.
Czyli spokojnie można sobie tu takiego Mercedesa wypożyczyć na ileś dni za 100 euro. Cześć Kamil, czy zauważyliście zwierzęta inwazyjne, tak jak w Polsce, ślimak bez skorupy, nawołoć kanadyjską, klon jesienicy czy inne krzaki, co się sieją na potęgę w Portugalii, też się namnaża. Jeszcze jakby, ponieważ nie zaczęliśmy ogródka swojego, nie zaczęliśmy sadzić, no te krzaczory to się szybko rozrastają, jakieś dzikie róże, takie inne chwasty. Tak, 100%. Szkodników, ślimaków nie zauważyłem, chyba za sucho jest. U nas jest dużo takich mrówek, które wszystko zjadają. I na pewno, ślimaki też słyszałem o ślimakach, bo gdzieś tam śledzimy jakąś parę, która już sobie powiedzmy sadzą coś tam i oni widziałem, że także na pewno te szkodniki też tu są. Na pewno kury to trzeba bo polowania tu są co weekend, są polowania. Teraz ostatnio chyba nie było, bo jakiś nie ma. Dzisiaj chyba słyszałem rano, bo z reguły weekendy są polowania, oni tu dużo polują i w domowych restauracjach właśnie da się zjeść zawsze królika, nie królika, zająca, jakieś takie właśnie dzikie te. Także kury na przykład jak macie, to musi być tu siatka, wszystko, no tak jak w Polsce, bo inaczej to wam lis czy kuna czy coś tam zje wszystko. Ja na 2 tygodnie chyba 350 wypożyczenie. No w Stanach to jeszcze taniej. Ile masz lat? Ja jestem rocznik 77, 2 kosy. Pozdrawiam. Pozdrawiam Mariusz. 77 najlepszy rocznik. 2 kosy w roczniku, jak ja to mówię. Nie w Portugalii. W Portugalii, no to jeszcze lepiej. 350, no super cena. Widzicie, da się 350 za 2 tygodnie wypożyczenie. Szukam miejsca, żeby sobie przysiąść. Nic nie widzę. Nie widzę żadnego kamyczka. Oj, panie obywatelu ze wsi, no pasuje do pana nick, niestety. Temu panu podziękujemy. Słuchajcie, widzę, że nie ma więcej pytań, także pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam cały świat. Dziękuję za komentarze, za pytania. Lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I pozdrawiam. Filip, do zobaczenia w październiku. Pozdrawiam rodzinę całą Szczuchowa. I trzymajcie się. Na razie. Do następnego live'a. Tak, miłego wieczoru wszystkim, panowie, panie. Na razie. Love, peace i takie tam rock and roll. Na razie, trzymajcie się.